W dzisiejszym odcinku przymusowe zwiedzanie przystani w Costa del Sol, nieplanowane przygody z głównym naszym bohaterem, czyli Wentylem Celebrytą, po raz pierwszy i po raz drugi, brutalna prawda o sieście w Hiszpanii, a na koniec rozmowy w tłoku. Zapraszam. Dzisiejszy dzień mieliśmy rozpocząć od naszego mocnego Benalmádena w kierunku drogi A357. Dalej udajemy się do Cobra Montes. Później odbijamy w dół na drogę A355 w kierunku Nacimiento del Río Molinos. Później zawracamy, jedziemy w kierunku drogi A397, odbijemy na A366. Później znowu wracamy na drogę A357 i z powrotem do naszego noclegu. Dzień dobry internecie. Po emocjach z poprzedniego odcinka i słynnym Paso Ventilo przyszedł czas zmierzyć się z konsekwencjami tej awarii. Na szczęście, mimo uszkodzonego wentyla, udało nam się poprzedniego dnia dotrzeć do naszego noclegu w Benalmádenie. Nie było to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo przez uciekające powietrze musieliśmy zatrzymywać się praktycznie co 25-30 km, żeby dopompować koło u Marcina i móc jechać dalej. Do tego całą trasę pokonywaliśmy już po zmroku, pełna ciemność, hiszpańskie górskie drogi i świadomość, że w każdej chwili koło może znowu stracić ciśnienie. Nie należało do najbardziej komfortowych warunków podróżowania. Nasza prędkość przelotowa wynosiła około 70 km na godzinę, a do miejsca docelowego dotarliśmy praktycznie przed północą. Tym bardziej następnego ranka wiedzieliśmy, że pierwszym punktem programu będzie warsztat. Motocykl co prawda dowiózł nas do celu, ale uszkodzony wentyl sam się przecież nie naprawi. Samego rana ruszyliśmy więc do Moto Miguela, warsztatu oddalonego zaledwie kilka minut od naszego apartamentu. Po wszystkich przygodach na Puerto de las Palomas liczyliśmy, że tym razem wszystko pójdzie już szybko i bez większych komplikacji. Motocykl zostawiliśmy w rękach mechaników, a sami postanowiliśmy wykorzystać ten czas trochę przyjemniej. Skoro nie mogliśmy już jeździć, to przynajmniej mogliśmy nacieszyć się atmosferą Costa del Sol. Kilka minut później spacerowaliśmy już po marynie w Benalmádenie, wokół jachty, palmy, słońce i zupełnie inny klimat niż ten, który towarzyszył nam jeszcze kilkanaście godzin wcześniej na ciemnych górskich drogach Andaluzji. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kawy, do tego coś słodkiego, bo po takich motocyklowych emocjach człowiek zasłużył na małą nagrodę. Korzystając z chwili spokoju, mogliśmy w końcu zwolnić tempo i nacieszyć się miejscem, do którego jeszcze dzień wcześniej nie byliśmy pewni, czy w ogóle uda nam się dojechać. Hello! Ola? Hola, senior. O, jakie rybki, jakie fisze, zobacz jakie pływają. Tutaj pływają rzeczywiście ryby, no. Ale duże, nie? Filip byłby w niebo wzięty. Zacz to. No i to tak, kurczę, a tego tutaj jest dużo, tam jest jakieś wesołości. Ryby, zobacz, takie duże. I ile? No. Siemano, siemano. Idziemy na jakąś kawę. Idziemy na kawę, na co? Na croissanta? O, ale mamy fajnego katamaraniorza tutaj, o. Taki jest tutaj katamaraniorz. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Los Palmos, amigos, Scubis, Scubitos. Hello! No, także tutaj mamy taki widoczek. Zaraz kawusia jakaś wiedzie. Wczoraj mieliśmy Cracksal La Ventilla i dzisiaj musimy naprawić. To już się dzieje w zasadzie. Jest całkiem fajnie, w porządku. I jakoś tak z nóżki na nóżkę, ze spokojem. Dzień dobry internecie. Mam już naprawione przednie koło. Bardzo się z tego cieszę. O. Los variatos jados najatos. Siemanos, compañeros. Albo compadres. Jak to jest tutaj? Po naprawie wentyla w motocyklu Marcina postanowiliśmy udać się na nasz nocleg.
żeby powypinać wszystkie podpinki, bo się zrobiło 23 stopnie, było nam po prostu za gorąco. Tam przepracowaliśmy szybko nową trasę, krótszą, taką na 100 parę kilometrów. No i później ruszyliśmy sobie na autostradę. A co na autostradzie, no to zobaczycie za chwilę. Słyszeliście ten dźwięk? Marcin podczas jazdy nie słyszał. Słychać go tylko na nagraniu. Takie delikatne jakby tarcie, uderzanie, cykanie. Jesteśmy w tym momencie jakieś 40 km od Malagi. Wydawało się, że po wymianie wentyla mamy spokój, ale los w Andaluzji lubi pisać własne scenariusze. Nagle déjà vu. U Marcina znowu czuć, że przód pływa, zjazd na pas awaryjny, serce w gardle i szybka diagnoza. Powietrze znowu schodzi. Ponieważ była to trasa szybkiego ruchu, to pamiętajcie, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Odpalamy awaryjne, dorzucamy do tego naszą odblaskową żarówkę z deszczówki, żeby każdy na autostradzie widział nas co najmniej z kilometra. W tym czasie Marcin zaczął drążyć głębiej temat. Okazało się, że wentyl nie był naderwany, wkładka też trzymała, ale jak się okazało, była lekko obluzowana, jakby niedokręcona. Na szczęście mieliśmy z sobą klucz do wentyli, który otrzymałem wczoraj od Hiszpana w Grazelmie, którego serdecznie pozdrawiamy. Po dokręceniu wkładki wentyla i napompowaniu powietrza kompresorem ciśnienie trzymało i udało się opanować awaryjną sytuację. Dalej sprawdzamy ciśnienie, stoi w miejscu. Jest ok, można jechać. To był szybki serwis polowy, który uratował nam skórę. Wracamy na drogę. Mam nadzieję, że na dziś limit przygód z oponami wyczerpaliśmy. Ale czy na pewno? Kurwa. Tej. On czymś kurwa oberwał ten wentyl. Ten wentyl przypierdalał zacisk hamulcowy. Tej ten wentyl zapierdolił kurwa zacisk hamulcowy. On jest uszkodzony. Nie, no wentyl kurwa. No zobacz. Tu jest kurwa uszkodzony. Tu.
On tu gdzieś musi uderzyć, kurwa. I w tym momencie już byliśmy na 200% pewni, że ten wentyl po prostu psuł się od zacisku. I tutaj taka przestroga, że jakbyście chcieli kiedyś montować wentyl kątowy metalowy do motocykli typu sport turystyk, no to będziecie mieć tego typu przygody. Jak ten Miguel nas ostrzegał, tylko my żeśmy się tam do końca nie dogadali, bo my myśleliśmy o plastikowym, a on nam zamontował metalowy. No to mamy konsekwencje jakie mamy, bo taki ma przedtem Marcin, ja u siebie w kawie i Kuba u siebie w Suzuki też ma kątowy, ale plastikowe no są krótsze i nie ma problemu żadnego od X lat. No a tutaj Marcin miał zamontowany metalowy przez zmienię opon, no i mamy przygody jakie mamy. Ten wentyl jest na tyle długi, że on po prostu w wyniku prędkości zaczyna się odchylać prawo-lewo i zaczyna uderzać powolutku w zaciski hamulców przednich właśnie, z wyniku czego albo właśnie uszkodzi się metalowa końcówka wentyla, albo go naderwie przy samej feldze. To, co stało nam się wczoraj, dzisiaj mieliśmy powtórkę z rozrywki, no i znowu komplikacja na jeździe. Tylko tutaj nam się tak nieszczęśliwie ułożyło, że ten wentyl metalowy, ta końcówka się wygniotła, także nie mogliśmy dokręcić tego w tej wkładki wentyla i uciekało cały czas powietrze. No i musieliśmy po prostu zjechać na stację, która była dosłownie za tą barierką. No ale jak widzicie, jesteśmy na autostradzie i ani w prawo, ani w lewo. Trzeba przejechać, no nie wiem, 200-300 metrów, przepchać ten motocykl, bo powietrza praktycznie nie miał. No i tak, żeby nie uszkodzić felgi, ani tej gumy, żeby nie przeciąć, daj Boże. A BP dosłownie jest tutaj na wyciągnięcie ręki za tym rądem, więc mówię, awaryjki, dobra, powolutku się toczymy do przodu i lekko pojedziemy pod prąd. Mówię, no życie. Bo mówi, na BP będą jakieś narzędzia, mówię, to sobie poradzimy. Bo tak naprawdę potrzebne były też kombinerki albo szczypce, żeby odgiąć ten wentyl, żebyśmy mogli kompresor podłączyć, bo nie szło nawet tam za bardzo do tego kompresora podłączyć, bo cały czas przez wentyl uciekało powietrze. No jak tutaj sobie poradziliśmy, no to zobaczcie. Nie ma żadnych kombinerek na stacji? Idę zobaczyć. Nie no, Marcin był, mówi, że nie ma. A ty go chcesz wydubać, czy co? No nie, no bo on jest tu spierdolony, taki jest zgnieciony, tu zbity, widzisz? I dlatego ten kluczyka nie mogę tam wsadzić, kurwa, bo on po prostu wchodzi krzywo. I teraz to by trzeba było tutaj... Kurwa, odgiąć. Dobra. Kurwa, coś tam jakby dałem radę. Kawałeczek. Że być może go dokręciłem, tylko potem, bo teraz patrz, to ja nie wiem, czy on jest wklejany, czy po prostu można by go było odwrócić na przykład, żeby on nie był kątem w bok, tylko kątem na przykład w górę. Nie chcę złamać. Już lepiej. O, tak zostaw. Tak. O. I teraz go napompuję. Może tak powinni to zakładać. Bo ja myślałem, że ty od zewnątrz chcesz go chwycić, no bo od wewnątrz nie masz jak, nie? Zaraz jak go przekręciłem. No. Żeby nie przypierdalał. No to udało się Marcinowi jakoś naprostować tą wewnętrzną część wentyla. Mówię, dobra, to nie traćmy czasu, podłączajmy kompresor i zobaczmy, czy coś co da. No, jak widać na załączonym obrazku, motocykl się podnosi, powietrze nie uchodzi. Ten wentyl Marcin obrócił wzdłuż opony i w tym momencie on nawet nie będzie już haczył o te zaciski hamulcowe i może tak to powinno być de facto montowane w takich tego typu motocyklach. No to jak już po napompowaniu, no to pierwsze co, to uderzamy dalej do Miguela. No to dzisiaj chyba ujęcia będą przednie. Chyba te blikle. No. Ja się najbardziej się składałem tu przy tym kole dzisiaj. No ale jak... Ale tak nisko jeszcze nie zszedłeś. Ale co? Tak nisko jeszcze nie zszedłeś. No nie. To już nawet już dotykałem już tym barkiem, łokciem tu, Głową. nawet głową, no. Po prostu tutaj nie ma możliwości, żeby... Chodziło o to, że obiecaliśmy już tam, że będzie bezpiecznie i że będzie ostrożnie, nie? No to już teraz nie można było, żeby było inaczej.
Witamy w hiszpańskim wymiarze sprawiedliwości, czyli w świecie, gdzie siesta jest ważniejsza niż obsługa klienta. Nasz warsztat ma przerwę do 17, więc utknęliśmy na 2 godziny. Zamiast jednak siedzieć w pełnym rynsztunku jak na wojnę, zrobiliśmy sobie szybki downgrade. Dresiki, krótkie buty, brak rękawic. Wyglądamy teraz bardziej jak na wyjściu po bułki niż na motocyklowej wyprawie. No ale do Miguela mamy całe 4 km przez miasto, więc uznaliśmy, że ten jeden raz zaryzykujemy. Jazda w takim luzackim wydaniu to zupełnie inny level komfortu. Choć w sercu czuję lekkie kucie sumienia, że zdradziłem motocyklowe zasady, ale patrząc na to, co się dzieje na mieście, to nasz najmniejszy problem. Miguel ostrzegał, że u niego w warsztacie jest ciasno jak w niedzielę palmową w kościele. No i nie przesadzał. Jesteśmy na miejscu. Sytuacja wygląda tak, że w środku jest upchnięty tyle sprzętu, że ledwo idzie tam przejść bokiem. Pytanie brzmi, czy Miguel w ogóle znajdzie kawałek podłogi dla naszego pacjenta, czy będziemy musieli go zostawić na chodniku i liczyć na hiszpańską opatrzność. Zobaczcie, jak wygląda walka o każdy centymetr w andaluzyjskim warsztacie. Wjeżdżać od razu? Nie, no poczekam, nie? Może ci powiesz, że jutro, bo po co się będziesz męczył, nie? Co? Może ci powiesz, że jutro masz przyjechać, nie? Bo dzisiaj już szykuję zrobią, nie? No może też tak być, no. Jestem na to przygotowany. Chociaż wolałbym, żeby było inaczej. Teraz już ten motocykl na pewno zostawimy, nie? No, tu w tym serwisie był naprawiony. Się kurwił chyba trochę, nie? Tak chciałeś kurwa, no chciałem, ale kurwa. No dlatego ja mu pokazałem, ja mam krótszy, nie? I że może taki masz, to byś taki założył. Albo byś kupił. Jak mu mówiłem. Temu jemu? Temu onemu. Dziewczynę ma w Polsce, dlatego trochę tam po polsku rozumie i od razu wyczaił, że jesteśmy Polakami. Trap tap 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 tarap tap 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 tarap tap 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 tarap tap 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 tara Ecuador Motos Miguel Venta u Reparation znaczy no, że zdiagnozują, że coś tam i że mechanikę mają i że zrobią hamulce i opony, gumy i że olej, no. No i Miguel odprawił nas kwitkiem, a właściwie z umówioną wizytą na jutro na 10. Okazało się, że kątowe, plastikowe wentyle to tutaj towar deficytowy. Miejscowi ich nie kupują, bo są po prostu dla nich za drogie, więc w warsztatach królują tylko kątowe metalowe i proste. Koszt tej zabawy? Kolejne 27 euro wyrzucone w błoto. I tak oto przez jeden nieszczęsny kawałek metalu znowu musimy wywracać nasze plany do góry nogami. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najzabawniejsze? Że od samego początku nie mieliśmy pojęcia, o co chodzi z tym ciśnieniem, że uchodzi z tego przedniego koła. Dopiero dzisiaj, po kilku serwisach i dziesiątkach kilometrów w stresie, połączyliśmy wszystkie kropki. Wentyl celebryta, który okazał się za długi. Wygrał z nami walkę o wolny czas, ale przynajmniej teraz już wiemy, o co chodzi. Taka to już specyfika wypraw, że czasem uczy się na błędach, płacąc za nie rdzowe. A teraz czas na regenerację. Zmykamy na zasłużoną kolację, bo dzisiaj zdecydowanie zużyliśmy na coś mocniejszego niż woda z kranu. Dzięki wielkie, że wytrwaliście ze mną do tego momentu. Mam nadzieję, że ta historia z wentylem czegoś Was nauczyła, albo przynajmniej rozbawiła. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, czy Wy też mieliście kiedyś takie przeboje z wentylem, że taka pierdoła zepsuła Wam pół wyprawy. Żegnam się z Wami, my lecimy na miasto, a widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Tak to mogę jeździć ten. Przyjemniej, nie? No kurwa, bez rękawiczek też inaczej. Ale Chociaż zimno teraz było już jest trochę. troszkę chłodniej, No. nie? Już czuć, że powietrze, ale z taką prędkością to tak wiesz, po mieście czy co? To był tak zwany Italian style, tylko jeszcze kurtkę mieliśmy. Co? Italian style. Italiański styl. Italia. Gościu mówi, no tak chcieliście, to zrobiłem, nie? Że wiesz, no ja, kurwa, no chłopie, no wiem, że tak chcieliśmy, no okej, dobra, nie? No ale wiemy teraz, co jest przyczyną, bo nie wpadliśmy na to. No ale też, bo wiesz, bo na przykład nawet jak on sprawdzał i na stanowisku obrócił to koło, to mogło o nic nie zahaczyć. Ale siłą odśrodkową przy dużej prędkości on po prostu się, no, na pewno się odginał, nie? I wtedy przypierdalał. No bo powiedział, że ten co masz, że takie są okej, mówi, nie? Ale te są za długie.
No. Ale Że- to, Mówisz, że, ale fakt że jest ale taki, nie, montują ale- tutaj taki, No, są za drogie. za drogie, nikt nie kupuje tego, mówi, nie? A metalowe to są problem, mówi, nie? I mówi, No, że ale- metalowy nam nie zamontuje, mówi, bo to no ale to teraz załaduje mi po prostu prosty, nie? prosty zamontuje, no i chuj. Będziesz zmieniał koło, znaczy będziesz opowiadał Jest taka koło. piosenka, która... A mama ci mówiła, Tej- Marcin, kup se koło. Jest Ona to przewidziała. Jest idealna piosenka, która pasuje do dzisiejszego dnia. Znów kolejny dzień ci uciekł, głupot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę.